Hello, my lovely friends. This is Marta from Drop of Sunshine, and today I have a pleasure to create for the craft o'clock. Dzień dobry, kochani. Z tej strony Marta i dzisiaj będziemy sobie tworzyć dla craft o'clock. What I have here is one of the latest collection called Summer Flowers, and as soon as I saw the summer flowers, I had an idea of creating the summer dress. So today we're gonna be creating a card with the summer dress. I have 8x8 size card base, and now I'm just selecting the papers to create myself some mats and layers. Kochani, przede mną kolekcja Letnie kwiaty i tak jak tylko zobaczyłam tą kolekcję, to od razu przywiodła mi się na myśl taka zwiewna letnia sukienka. I pomyślałam, że fajnie będzie właśnie wkomponować taką sukienkę w kartkę. Mam tutaj bazę 8x8 cali, czyli taką 20x20 cm, która przyznam Wam się, że jest jednym z moich ulubionych rozmiarów. Ja bardzo lubię tworzyć takie właśnie duże prace solidne, więc wybieram sobie tutaj podkładki po to, żeby sobie stworzyć takie właśnie, wiecie, maty, coś takiego, żeby tą kompozycję zabudować i korzystam tutaj z bloczka 8x8 oraz z tych 15, z 20 i z 15, ale ponieważ chciałam, żeby ten żółty odcień z tej deskowanego papieru był troszeczkę ciemniejszy, więc skorzystałam sobie z bloczka tutaj 12x12 cali i wycięłam tą część środkową. My friends, I am selecting those papers to build up my composition, and I've chosen this beautiful pinkish purplish flower design paper plus this yellow wood grade design. And because I wanted my design to be a little bit darker, then rather than using 8x8 paper, I've decided to take one of those 12x12 inches papers and just cut around so I could have this proper yellow colors peeking out from underneath my layer, just because those edges are a little bit whitened up, so I was just scared they're not gonna be showing as much as visible as I want them. And here you can see I'm just erasing those pencil marks, and now I have my backing layer, matten layer ready for my card. Skorzystałam sobie troszkę z ołówka, żeby sobie pomóc. Najczęściej właśnie w ten sposób oznaczam sobie, gdzie mam przyciąć. Tak naprawdę dużo łatwiej pracuje mi się z ołówkiem, aniżeli z linijką, bo jakoś tak wizualnie jest dużo łatwiej przyciąć sobie dokładnie warstwę tam, gdzie chcemy, niż mierzyć linijką i potem gdzieś tam to się rozjeżdża. Ja zawsze tak dokładam właśnie papierek i zaznaczam sobie kropeczki, gdzie przyciąć i zawsze jestem zadowolona. Tutaj te moje warstwy, ponieważ kartka ma 20x20 cm, więc one będą miały około 19,5 i 19 cm, mniej więcej, troszkę mniej po prostu, żebym miała odrobinkę tego białego wystającego dookoła i nieco 2-3 mm z każdej strony różnicy pomiędzy warstwami. I zobaczcie, docinam sobie jak coś nierówno i przykładam i już mam tą tylnią warstwę zrobioną. My friends, I'm only looking after, so I have this like 2-3 millimeters of the white edge peeking out from underneath, and then 2-3 millimeters for the framing in between this yellow wood grain pattern and this design paper. And I really like to create this way. I'm not really using any ruler. I'm just marking off the dots with my pencil, and that's it. And then once it's ready, I am just erasing the pattern. Unfortunately, I cannot find my Cernicus, but this is not a trouble. You can always use your large circle die or like
me, I'm using a piece of a string just to help myself to mark the line, and this is very, very easy. You don't really need any sort of the professional equipment or some dies. There are some dies available to create this type of a dress, but I wanted to show you how you can do without any professional tools for that. Kochani, robię sobie tutaj taką sukieneczkę i na początku nie mogłam znaleźć cyrkla, więc przy użyciu sznurka taki prowizoryczny cyrkiel sama sobie zrobiłam i są dostępne na rynku wykrojniki, które pomagają takie sukienki zrobić. One mają zaznaczone linie i wycinają Wam kształt, robią Wam takie, wiecie, bigowania. Natomiast chciałam Wam pokazać, że jest to bardzo, bardzo prosta rzecz do wykonania. Naprawdę nie potrzeba żadnego specjalnego sprzętu. Jak widzicie, na oko tak naprawdę ten rozmiar sobie dopasujcie do wielkości swojej kartki. Zaznaczyłam sobie kropeczką środek i teraz od tego środka zaginam sobie fałdki w jedną, w drugą stronę i tworzy mi się plisowanie tej sukieneczki i naprawdę jest to bardzo, bardzo prościutka rzecz. Nie potrzeba żadnego sprzętu i jak możecie zauważyć, robię jedną plisę taką mniej więcej około centymetra, a drugą mniejszą na 2 cm po to, żeby było takie, wiecie, wgięcie i te plisy bardzo ładnie się układały. My friends, I am creating this mount and volley scoring. One of the scoring line I'm doing, I would say around half an inch or something like that, and then the second one is just a 2-3 millimeters, very, very narrow one, so that way the places are just the plaiting is just looking nicely. And then once I'm having it, I am just forming it in my fingers. Here I did a little mistake because the middle one I want to have it raised, so I'm starting from the mount and then volley, and then mount and volley, and as you can see, it's very, very easy. You don't really need any professional tools to do that. And then once I go to the edges, I am just folding it back, and as you can see, one side it was perfectly right enough, and the second one is standing a little bit more, so I will just cut off the excess, and that way I have the perfect dress without any dye to do that, or any sort of templates or anything like that. This is really, really easy, and as you can see, you can do it in a minute. Kochani, no zobaczcie sobie, wyszły te plisy bardzo, bardzo fajnie. Nie potrzeba, tak jak już mówiłam, żadnego narzędzia. Tam trochę poszło mi krzywo z tym wyginaniem i na końcu obcięłam kawałeczek nożyczkami i wcale tego nie będzie widać. Zobaczycie sobie na zdjęciu tym końcowym, jak ta praca wyszła. Naprawdę bardzo fajnie ta sukieneczka, bardzo prosto się robi i czy na kartki takie weselne, komunijne, bardzo ładnie Wam się to będzie prezentowało i tak jak mówię, no odrobina ołówka, kawałek ołówka, kawałek sznurka i odrobinka do wycięcia i naprawdę nic skomplikowanego. Teraz dorabiam sobie górę w taką formie serduszka, jakby docinam kształt i już za chwilę będę miała górę od sukienki. Też bardzo prosta rzecz. Możecie je zrobić tak bardzo skomplikowane jak chcecie. Możecie sobie zmienić kształt. Możecie zrobić taką sukienkę, wiecie, z ramionkami zakrytymi. Ja tutaj postawiłam na prostą formę. Jest lato, jest ciepło. Odsłaniamy ramiona, więc sukienka, góra sukienki w kształcie serduszka myślę, że sprawdzi się tutaj idealnie. So for the top of part of my dress, I've decided to go with the easiest look. This is a heart shape top. You can create it as cover, like you could do a full blouse or something like that, depending what the purpose of your dress will be. Like, how would you like it? Would you like it to look more formal or more like a cocktail dress? Whatever you like, you can quickly draw it, cut it out, and then to finish it off, this is what actually changed the whole look of the dress. I'm using a pieces of a lace, and I'm adding it on the bottom part of the dress, and this will bring the whole dress to life. And this is so great to use a piece of a ribbon or some fabric, or like here I'm using a lacy ribbon. This is actually making the dress. Even if you don't have any type of the lace, you can always use organza ribbon, and I'm guarantee to you it will just look lovely.
Zobaczcie, przyklejam sobie tutaj tą koronkę, taką koronkową wstążkę i to tak naprawdę zmienia cały wygląd tej sukienki. Ona się robi dużo, dużo piękniejsza, jakby od razu nabiera życia i jeśli nie macie takiej koronkowej wstążeczki, możecie użyć wstążki z organzy, czegoś takiego naprawdę delikatnego, półprzezroczystego i automatycznie ta sukienka nabierze dużo, dużo więcej życia, jeśli coś takiego tam na ten dół przykleicie. Ja jeszcze z tej samej wstążki zrobię sobie paseczek do tej sukienki i całość wtedy nabierze takiej, wiecie, takiego ładnego wyglądu, że naprawdę ta sukienka będzie Wam żywo wyglądała. I tutaj jeszcze, ponieważ ta sukienka jest jasna, chciałam troszeczkę pociemnić te brzegi, żeby nadać jej takiej objętości i też, żeby ładniej te wszystkie plisowania zaznaczyć. Korzystam z tuszu do distressingu. On się nazywa kolor, zdaje się, że Tattered Rose, taki kolorek. On jest bardzo delikatny, różowy i to jest świetna alternatywa dla koloru brązowego. Jeżeli kiedykolwiek chcielibyście pociemnić brzegi, a nie chcecie właśnie korzystać z ciemnych tuszy, takich bardzo mocno brązowych, żeby tej pracy nie zaciemniać, to ten Tattered Rose, który jest taki bardzo nude kolor, bardzo fajnie się Wam w tych pracach sprawdzi. My friends, finally after putting my cutting both pieces of my dress and having them ready, I've decided to darken up the edges just to give it a little bit extra dimension, and for that I'm using the Tattered Rose Distress ink. This is my ink to go for adding the color to the edges whenever I have the light color work. It's much better to use it rather than using the brown, because sometimes the brown color could bring too much dark vibe to your work. And if you're creating something lightweight, if you're going for this shabby chic look, definitely Tattered Rose ink will be much better. And here you can see I've created this middle belt for the dress from the same ribbon, lacy ribbon, which I was using on the bottom. And this dress is just looking lovely, and I'm just absolutely happy from the way it turned out. Now I am attaching all my layers to the card base. For the bottom one, I simply use the double-sided tape, and the smaller front one, I will raise it up slightly using the double-sided foam tape. Teraz przyklejam sobie moje warstwy na kartkę. Spodnią warstwę przykleiłam tylko i wyłącznie przy użyciu dwustronnej taśmy klejącej, natomiast tą przednią, mniejszą warstwę z bloczka 15 podbijam sobie taką dwustronną taśmą piankową, która ma 1 mm grubości.
And lastly, the final thing I have to do for my card is to glue all the elements together and build up my composition. I do have a bunch of the elements to cut from the collection, and this is what I'm gonna be using and nothing else. Basically, this is just the papers from the summer flower collection, and I think that will be enough. This collection is so rich in so many wonderful elements. There's some bags, there's some bucket, flower box, so many different things. I also add couple of the leaves, and they are from the block of the leaves from this basic leaf set number 1, and that's it. Nothing else I'm adding to the card, because I think the card will look gorgeous as it is, and you don't really need anything else apart from the elements, because there's so many of them. They will help you to build up the proper composition. No kochani, na koniec tutaj układam sobie wszystkie elementy, korzystam tutaj tylko i wyłącznie z elementów z tejże kolekcji. Dodałam troszeczkę zielonych listków. To są te listki, które pochodzą z tych nowych bloczków z dodatkami. To są listki numer 1. Zielone i no nic więcej w zasadzie tutaj nie potrzeba. Tak naprawdę jest takie bogactwo elementów w tej kolekcji. Są i jakieś wiaderka, skrzynki, dodatkowo jeszcze rower. Naprawdę dużo tych elementów jest. Ja nie wykorzystam ich wszystkich, wiadomo, ale naprawdę takie bogactwo elementów, które pozwala na stworzenie ładnej kompozycji. Później jeszcze na koniec dodam napisy z tekturki i to będzie w zasadzie wszystko, co wykorzystam na mojej kartce.
Lastly, I want to tell you, my friends, that you can slightly bend these cardboard pieces in your finger just to give them a little bit arch look, and I think they present much nicer on a card this way. Na koniec jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że możecie delikatnie w palcach leciutko wygiąć te tekturki, żeby nadać im troszeczkę taki kształt łuku i wtedy one dużo lepiej prezentują się na kartce. I hope you enjoyed this today's tutorial. Thank you so much for watching. I'm hoping that this card inspired you to create your own summer dresses, and if you do, please don't forget to subscribe to the Craft O'Clock channel and also check their Facebook page, Academia Craft O'Clock, where you can find lots of another videos and live classes as well. So thank you so much, my friends. Kochani, dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Mam nadzieję, że karteczka Wam się spodobała, że zainspiruje Was do stworzenia Waszych własnych letnich sukienek. Jeśli Wam się podobało, oczywiście zasubskrybujcie kanał Craft O'Clocka i nie zapomnijcie także zajrzeć do Akademii Craft O'Clock na Facebooku, gdzie również znajdziecie dużo inspiracji, różne live'y i fajne, ciekawe rzeczy. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa!